Po naszej audycji ostatniej dotyczącej rynku nieruchomości i sytuacji gospodarczej w Polsce napisaliście mnóstwo komentarzy i w zasadzie do nich warto się odnieść, bo porównujecie na przykład ceny mieszkań w Polsce z cenami w Niemczech. Niektórzy z Was twierdzą, że obcokrajowcy, szczególnie Ukraińcy, wykupią mieszkania w Polsce, inni narzekają na dopłaty, inni na wielkie zyski banków i promowanie deweloperów, a inni też potwierdzają to, że nastroje przedsiębiorców niekoniecznie muszą być dobre, bo na przykład spadają obroty. Ktoś, kto zajmuje się rynkiem palet, czyli rynkiem związanym z transportem, pisze, że bardzo mało ma zamówień, w każdym razie mniej niż kiedyś, a przecież to, co on robi i w ogóle to, co robi transport, jak aktywny jest transport, związane jest właśnie z produkcją przemysłową, z handlem. Jak transport staje, to zazwyczaj znaczy, że handel staje, a jak handel staje, to nie jest najlepiej. Ale tak naprawdę jaka jest prawda właśnie i o tym chciałbym opowiedzieć w tej audycji. Ale jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, gospodarka, subskrybuj ten kanał. Przypominam, że na stronie symen24.pl te same audycje, ale z takimi wykresami w formie statycznej, danymi, większą ilością danych możesz znaleźć. Możesz tam znaleźć też kursy o obrocie nieruchomościami, do czego zachęcam. A teraz przechodząc po kolei, zastanówmy się, co może być z cenami nieruchomości w Polsce i czy grozi nam to, co dzieje się w Niemczech. W Niemczech słyszymy, że nieruchomości tanieją i to jest prawda. Potwierdzają to nawet wykresy przygotowane przez Eurostat, a także wszelkie badania czy wypowiedzi analityków rynku niemieckiego. Dlaczego te nieruchomości tanieją? No po prostu stopy procentowe, jak na strefę euro i doświadczenia ludzi tam mieszkających są obecnie postrzegane jako wysokie. Ceny też poszły w górę, między innymi z tego powodu, że są nowe wymagania, coraz to nowe wymagania co do budowania nowych mieszkań i ich energooszczędności. O tym nie wolno zapominać. No i to wszystko prowadzi do tego, że część Niemców nie chce kupować mieszkań, wstrzymuje się z tym kupowaniem mieszkań, a część z nich wybiera tańsze mieszkania i na przykład zamiast kupować w centralnych lokalizacjach wielkich miast, czy też bliżej centrów, wynoszą się w ogóle na obrzeża ze swoimi zakupami albo wręcz na wieś. Pomaga im w tym troszeczkę to, że część pracy można wykonywać online, a część decyduje się na te tańsze mieszkania, bo godzi się z tym, że będzie długo dojeżdżać do pracy. Jak ten trend jest trwały, tego nie wiemy, ale w każdym razie widać go u naszych sąsiadów. A tymczasem u nas w zasadzie na razie, podkreślam na razie, ale do tego jeszcze przejdę, nie widzimy jakichś wielkich spadków w nieruchomościach. Część z Was oskarżyła o to, że ceny w Polsce są podtrzymywane, ponieważ wykupują je cudzoziemcy i powiedziałbym, że jest to troszeczkę taki mit, bo ten poziom transakcji mieszkań i w ogóle nieruchomości nabywanych przez cudzoziemców jest mniej więcej od 2 lat, w 2022 i w 2023 na w zasadzie stałym poziomie około 14 300 transakcji dotyczących lokali mieszkalnych. W przypadku lokali użytkowych to w 2022 roku było to ponad 3000, a w 2023 to jakieś 2,5 tysiąca z małym hakiem, więc widać nawet, że to zainteresowanie spada. W jakich miastach kupują ci cudzoziemcy? No i wcale nie najchętniej w Warszawie, to znaczy w 2023 roku w Warszawie znacznie mniej mieszkań kupili cudzoziemcy niż w 2022, no a w Krakowie akurat
trochę więcej, we Wrocławiu w zasadzie tyle samo i tak to się mniej więcej kręci. Jakie państwa, jacy obywatele najwięcej nieruchomości kupują? No oczywiście Ukraińcy, na drugim miejscu są Białorusini, na trzecim Niemcy, a potem jakieś inne kraje, Rosja, Włochy, Wielka Brytania, Francja i tak dalej. Już powiedziałbym mało istotne zakupy. Co to wszystko pokazuje? No, pokazuje, że popyt ze strony cudzoziemców w ogóle nie jest jakiś ogromny. To kilka procent obrotu mieszkaniami w Polsce. No i teraz jest sytuacja taka, że ci Ukraińcy niekoniecznie chcą nadal mieszkać w Polsce. Jeżeli chodzi o to, jak ich wielu napłynęło do Unii Europejskiej, to Polska wcale nie jest pierwszym krajem, który przyjął najwięcej i w którym mieszka najwięcej Ukraińców w 2024 roku, bo tym krajem są Niemcy. Oczywiście w przeliczeniu na jednego mieszkańca Polska ma jak gdyby więcej Ukraińców na głowę jednego Polaka, jednego mieszkańca naszego kraju niż Niemcy. To wynika po prostu z różnicy wielkości ludności, ale też trzeba powiedzieć, że tych Ukraińców o ponad 30% więcej jest w Niemczech i wiele osób też widzi taki trend, że ci Ukraińcy, którzy dotarli do Polski, wielu z nich się wynosi, czy to do Kanady, czy jak najdalej, no bo przecież na Ukrainie chociażby ostatnio wprowadzono jakąś ustawę dotyczącą mobilizacji ludzi w wieku poborowym, ograniczenia im wydawaniu paszportów. Jakieś widzimy raporty, jakaś niby awaria jest i Ukraińcy stoją w kolejkach, a paszportów nie mogą dostać. Nie wiem, jaka jest prawda o tej awarii oczywiście, czy ona jest sztuczna, czy prawdziwa, ale można sądzić, że u niektórych Ukraińców rośnie poczucie takie, że przebywanie w Polsce może być dla nich groźne, bo już polski rząd pomyśli, że musi wspomagać rząd ukraiński w przesiedlaniu poborowych z powrotem na Ukrainę. Jak będzie, zobaczymy, ale takie obawy na pewno są. Na ceny mieszkań wpływ mają również na przykład dotacje polegające na dopłatach do kredytów mieszkaniowych. No i mamy zapowiedź kolejnego programu Mieszkanie na Start, o którym mówiliśmy wiele razy na tym kanale i mamy też zapowiedź ponad 50 miliardów złotych na budowę i remonty mieszkań. To zupełnie inna ustawa dotycząca budownictwa społecznego. I te 50 miliardów, co to jest w porównaniu z tymi pieniędzmi na dopłaty do kredytów? Trzeba powiedzieć, że te 50 miliardów i w ogóle budowanie mieszkań wymaga znacznie większych pieniędzy niż dopłaty do kredytów, bo dopłaty do kredytów to są tylko dopłaty do części odsetek z kredytu, więc można tak powiedzieć kolokwialnie, że jedną złotówką dopłaty do kredytu można opędzić ileś mieszkań, natomiast jedna złotówka przeznaczona na budowanie mieszkań, no to jest niewiele tak naprawdę. Niemniej jednak, mimo tych dopłat, a może właśnie z powodu tych dopłat do kredytów, o mieszkaniach na razie można sobie pomarzyć, przynajmniej wiele osób może sobie pomarzyć. Oczywiście nasze dane GUS pokazują, że my coraz więcej zarabiamy, ale też szczerze mówiąc coraz droższe są mieszkania i jak się patrzymy w ogóle na rynki mieszkaniowe, to w tym pierwszym kwartale 2024 jakichś ogromnych spadków cen nie widać. To znaczy w jakichś niektórych miastach wojewódzkich lekko spadły ceny na rynku pierwotnym, te ofertowe, a w innych wzrosły. I nawet specjalnie nie wymieniam tych miast, bo te zmiany są tak kosmetyczne, że niewiele znaczą, bo mogą wynikać chociażby z tego, że dziś wprowadzona została na rynek jakaś inwestycja w lepszej lub w gorszej lokalizacji, droższej czytaj lub tańszej, w danym mieście i te ileś mieszkań wprowadzonych mogło wpłynąć na tę niewielką zmianę ceny. Na rynku wtórnym
Jak na razie widać takie zjawisko, nazwijmy to tankowania ofert, zresztą na pierwotnym też, bo tych ofert na pierwotnym również wprowadzono więcej niż sprzedano i z taką sytuacją mamy do czynienia w zasadzie od 2 kwartałów, bo od 4 kwartału 2023 i to było w pierwszym kwartale 2024, ale na rynku wtórnym jeszcze za wcześnie jest na to, aby zauważyć sytuację, że osoby, które sprzedają mieszkania, chcą obniżyć cenę. One jeszcze ciągle pamiętają te wysokie ceny, widzą, że trochę dłużej czekają na nabywcę, ale nie mając zbytniego doświadczenia, jeżeli sprzedają tylko jedno swoje mieszkanie, no to po prostu czekają sobie cierpliwie i co będzie z tego, i co z tego oczekiwania wyniknie, no to też się okaże. Dodam też, że niektórzy z tych oferentów z rynku wtórnego szczególnie liczą na właśnie program Mieszkanie na Start i że on spowoduje nową, kolejną falę nabywców. Wobec tego, jeżeli mogą, czyli jeżeli życie im nie dyktuje szybkiej sprzedaży, no to nie są wyrywni do opuszczania ceny. I dodam też, że znam przypadki, gdy osoby kupujące niedawno zawarły umowę przedwstępną z bardzo długim okresem realizacji umowy ostatecznej, z bardzo długim, to znaczy do końca 2024. Z jakiego powodu? Z tego powodu, że chciałyby kupić nową nieruchomość mieszkalną, korzystając z programu Mieszkanie na Start. Ale jednocześnie boją się, że nastąpi to, co było związane z bezpiecznym kredytem 2%, czyli że nastąpi wzrost cen nieruchomości. I ten strach powiedział im tak: stać nas na wzięcie zwykłego kredytu, niewspomaganego jakimś programem, ale oczywiście wolelibyśmy skorzystać z programu pomocowego, którym ma być Mieszkanie na Start. Wobec tego teraz chcemy sobie zaklepać tę nieruchomość, a później, jeżeli wejdzie program Mieszkanie na Start, no to kupimy w tym kredycie, a jeżeli nie wejdzie ten program, no to kupimy w kredycie normalnym. Czy się nie oszukają, to też się okaże, bo trzeba powiedzieć jedną rzecz. Może nie zauważyliście, bo w zasadzie to było trudno zauważyć, że w pierwszym kwartale 2024 do dziś w zasadzie, czyli do prawie końca kwietnia, czyli przy pierwszych 4 miesiącach tego roku, mamy do czynienia z takim kroczącym, powolnym, krok po kroczku, po ułamku procenta wzroście stóp procentowych w bankach. Rezultat jest taki, że w ciągu tych 4 miesięcy mniej więcej, podkreślam mniej więcej, oprocentowanie kredytów mieszkaniowych w bankach wzrosło o 1%. Wszyscy mówimy o tym, że stopy procentowe mają spadać, spodziewamy się, że spadną. No dobrze, inflacja spada, a NBP przez chwilę trzyma jeszcze te wysokie stopy procentowe. Tak wiele osób mówi i liczymy, że będą niższe, a tymczasem po cichu, spokojnie, metodą gotowania żaby, można powiedzieć, krok po kroku mamy oprocentowanie o 1% wyższe, a przecież w gospodarce nic się nie wydarzyło, niby nawet niektórzy twierdzą, że jest wręcz wspaniale. W dodatku warto spojrzeć też na wyniki finansowe banków. Rok 2023 to były gigantyczne zyski banków. Jeszcze nigdy banki tak dużo nie zarobiły na wszelkiego rodzaju kredytach, osiągnęły najlepszy wynik finansowy sektora bankowego i to zarówno licząc to w złotówkach, a także licząc w postaci rentowności z kapitałów własnych, z ROE licząc. Takiego wyniku banki nigdy nie miały. Dlaczego taki wynik dobry osiągnęły? Z różnych powodów, można powiedzieć. I jednym z tych powodów, nie wszystkimi powodami, ale jednym z tych powodów był właśnie program
bezpieczny kredyt 2%, który spowodował, że banki osiągnęły, no po prostu, tak jak widzicie na wykresie, gigantyczne przychody, największą sprzedaż, czy to ilościowo, czy też właśnie w kwotach kredytów udzielonych mieszkaniowych, dzięki temu, że były kredyty wspomagane. To są właściwie bardzo bezpieczne kredyty dla banków, no bo ten ich kredytobiorca przez ileś lat ma zagwarantowaną dopłatę do kredytu, można powiedzieć, narzekać nie będzie, będzie się cieszył tańszym kredytem, a banki mają przychód gwarantowany przez resztę podatników w Polsce, w tym zresztą przez tych, którzy ten kredyt wzięli. Oni też dopłacają do tych dopłat do banku. No, ale co będzie dalej? Widzimy, że pierwsze 3 miesiące 2024 w kredytach mieszkaniowych to spadek, ale jeszcze musimy pamiętać, że w styczniu, w lutym i w marcu nawet w marcu, ponad 3800 kredytów to były kredyty bezpieczny, kredyt 2%. Chyba już tych kredytów w kwietniu raczej nie będzie, albo może jakieś ostatnie niedobitki, ale mamy sytuację, gdybyśmy odjęli od tego 18,5 tysiąca około kredytów mieszkaniowych w marcu, udzielone 3800 bezpiecznych kredytów, to mielibyśmy wynik w kredytach na poziomie znacząco niższym, chociaż też trzeba powiedzieć, że byłoby to lepszy wynik, dużo lepszy niż w marcu 2023, ale to dlatego, że początek 2023 i koniec 2022, no to było dno kredytowe. Bylibyśmy mniej więcej albo trochę poniżej poziomu marca 2022. Można powiedzieć, ok, to i tak dobry wynik kredytowy i wiele osób poszło po te kredyty, zarobki nam rosną, są już ogromne, ponad 8400, więc ludzie, nic dziwnego, że idą kupować. I przypomnijcie sobie, o czym mówiłem, te kredyty w marcu, te zwykłe, to też częściowo ludzie występowali o nie jeszcze pod koniec 2023 albo na początku 2024, kiedy oprocentowanie w bankach było mniej więcej o 1% niższe niż dzisiaj. Zobaczymy, jak oni będą chętni do brania kredytów, jeżeli to oprocentowanie będzie dalej rosło. A czy będzie rosło? Zobaczymy. Na razie widać, że zarówno banki, jak i deweloperzy najchętniej zobaczyliby program Mieszkanie na Start, działający na zasadach podobnych jak bezpieczny kredyt. Rząd chce jednak troszeczkę ograniczyć możliwość tych kredytów, znacznie zmniejszyć ich możliwość udzielenia, wprowadzić limity umów zawieranych, czy to kwartalnie, czy w ciągu jakiegoś roku, po to, aby nie mieć takiego boomu, jak było z bezpiecznym kredytem. No też priorytety są przeniesione z singli czy z par na te rodziny, które już mają dzieci, które nawet mają już jakieś mieszkania. To nie będzie program na pierwsze mieszkanie, można będzie w nim kupować domy. Jak sytuacja wygląda u deweloperów dzisiaj? Tak jak powiedziałem, sprzedaż mieszkań w pierwszym kwartale spadła, a podaż mieszkań wzrosła. Krótko mówiąc, powinniśmy w takim razie czekać na spadki, a tych też, jak powiedziałem, nie bardzo na razie widać, bo być może czekamy właśnie na to zbawienie, którym ma być kredyt Mieszkanie na Start. Czy deweloperzy się doczekają, czy banki się tego doczekają? Zobaczymy. Mamy też nastroje w gospodarce, które są dość ważne i od których zacząłem, bo tak jak powiedziałem, ktoś z Was tutaj opisał sytuację w komentarzu pod filmem poprzednim, opisał sytuację dotyczącą obrotu paletami. Podobne informacje mam od ludzi, którzy zajmują się transportem, właśnie, że ten transport słabnie. Jakie są nastroje PMI w przemyśle? No, można powiedzieć, ciągle ujemne. Ciągle nie są one najwyższe. W niektórych gałęziach rośnie optymizm, w innych spada, ale raczej można powiedzieć, że
te nastroje nie są najbardziej optymistyczne. Przedsiębiorcy czekają na najbliższe wydarzenia, na to, co się może wydarzyć, przyglądają się rynkom i trzeba powiedzieć, są w dużej niepewności co do cen energii, co do kursów walut, to też są ważne, i w ogóle co do oprocentowania kredytów w bankach. A patrząc się długoterminowo na polski rynek, to warto spojrzeć na proporcję urodzin w Polsce do liczby mieszkań oddawanych do użytkowania, na przykład w 2023 roku. Przypada mniej więcej 1,23 dziecka urodzonego na nowe mieszkanie. Czy to jest dobrze, czy to jest źle? No, zależy jak to oceniamy. To pokazuje jednak, że ta rozrodczość w Polsce wcale nie chce ruszyć, że budujemy dużo i na zapas, że kiedyś tych nieruchomości będzie stosunkowo więcej na jednego mieszkańca niż dzisiaj, jeżeli by ten trend się utrzymywał. Oczywiście zaznaczam, że to, że budujemy w miejscowości X dzisiaj jakieś nieruchomości mieszkalne, to nie znaczy, że za 30 lat ktoś będzie chciał w ogóle mieszkać w tej miejscowości X. Może ludzie będą chcieli się przenosić do miasta Y i może w jednym miejscu Y brakować mieszkań, a w miejscu X być ich nadpodaż. To jest absolutnie możliwe. Jednak na te zmiany w demografii, na ich wpływ na rynek nieruchomości, przynajmniej jeżeli chodzi o kupowanie, no to trzeba będzie trochę poczekać, chociaż już je też widać na rynku najmu, ich wpływ, bo na przykład mamy do czynienia z mniejszą ilością urodzeń w latach 2023 i około tego roku, co oznacza mniejszą liczbę studentów dziś, czyli mniejszy popyt ze strony potencjalnych najemców, a jednocześnie wiemy, że bardzo dużo mieszkań kupiono specjalnie po to, aby zarabiać na ich wynajmie. Część mieszkań po prostu odziedziczono i też puszczono w wynajem, i ten wzrost liczby mieszkań w ciągu ostatnich lat był kilkukrotny. Podkreślam słowo kilkukrotny. To oznacza, że wyższa podaż spotykać się może z mniejszym popytem, zwłaszcza jeżeli ci wspomniani Ukraińcy wcześniej zaczną wyjeżdżać. Jakie perspektywy na najbliższy okres, jeżeli nic się nie zmieni w gospodarce, to znaczy jeżeli by nie zaszły żadne gwałtowne zmiany, to powinniśmy tak naprawdę mieć do czynienia z długo oczekiwaną korektą, którą może zakłócić każdy zewnętrzny czynnik, w tym taki polityczny czynnik jak na przykład jakieś kolejne wsparcie kredytów, tańszych kredytów, zależy jak będzie zorganizowane. No cóż, rynek nieruchomości pozostaje rynkiem ciekawym. Zapraszam Was do subskrybowania tego kanału, do pisania nam w komentarzach sugestii nowych tematów, a także dzielenia się informacjami właśnie o tym, co dzieje się na rynku, co dzieje się w Waszym otoczeniu gospodarczym, bo Wasze uwagi są często naprawdę bardzo ciekawe. Nie bójmy się tego, że dzisiaj właśnie wykupi nas zagranica i Ukraińcy, bo to, no powiedzmy sobie tak, do końca prawda nie jest, przynajmniej na razie. No i cóż, oprócz subskrybowania kanału, zachęcam do jego wspierania. Wspierający zawsze dostają więcej. Zajrzyjcie na stronę symen24.pl, gdzie znajdziecie kursy o nieruchomościach oraz gdzie znajdziecie audycje z większą ilością wykresów w formie statycznej, może czasami łatwiejszej do oglądania niż to, co miga na ekranie filmu na YouTube.